Cześć i czołem, wujek z tej strony. Witam was po ułowie naszej wyprawy. Jest dzień 25, a my jesteśmy w okolicy Góry Nemrut, czyli południowo-wschodnia Turcja. Tak mniej więcej. I właśnie zjeżdżamy z naszego noclegu, a dzisiaj kierujemy się już trochę do centralnej Turcji. Ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze wiele rzeczy po drodze. W tym na początek wąwóz Levent, który to jest w sumie rzut beretem stąd. Zatem hop siup i w drogę! Z tym, że niestety mamy lekki niefart, bo droga przed nami jest zamknięta. Ja chciałem przejechać przez tą zaporę i zobaczyć, co będzie dalej, ale Paweł, jako najbardziej praworządny obywatel, postanowił posłuchać władz tureckich i pojechać objazdem. Wydawać by się mogło, że może to być interesujące, ale w sumie tak po prawdzie to wcale nie było. Kupa piachu i potem gruzu. No pięknie, co? Ale na szczęście już koniec tego dobrego. A przed nami takie fantastyczne i piękne miasteczko. A tendencyjnie dla Turcji, kiedy już myśleliśmy, że jest płasko, nudno i do bani, to wtedy zrobiło się tak. I znów mamy ten rodzaj autostrad, czy tam dróg szybkiego ruchu, który ja szanuję. Niestety w tej mieścinie musieliśmy odbić z tej pięknej drogi. Mamy jednak nadzieję, że kolejna... No nic, trafiliśmy na dziwny skrócik, ale może za chwileczkę zrobi się lepiej. Czy my właśnie trafiliśmy do Meksyku? Tu taka ciekawostka. Chcieliśmy wyprzedzić betoniarę, ale przed nas ładował się gość jakąś Dacią, Dusterem czy cholera wie co to jest. I przez chwilę za nim nawet goniłem, a on udowadniał, że jest szybszy. I w sumie całkiem normalna sytuacja, gdyby nie to, co było za chwilę. Dostaliśmy gifta od Omara. Cola, prawda, Fanta, woda. Elegancko. Thank you. To był Omar. Omar nam właśnie zafundował picie. Tak po prostu. Tak tu jest. Czasami. Paweł już wędrzy podstęp. Nie, bo ja znam historię i wiem, dlaczego tak może być. A? Nie wyjaśnił mi jednak, dlaczego tak może być, a ja powiem tylko tyle. Paweł z pewnych względów jest przewrażliwiony, ale mniejsza z tym. Omar po prostu dobrze się z nami bawił, myślał, że się z nim ścigamy, ale w sumie to wcale tak nie było. No i postawił nam po prostu coś do picia. Tak po prostu. A my cóż, znowu mamy farta, jeśli chodzi o piękne drogi. No dobra, to żaden fart, to po prostu staranne planowanie trasy. Każdego dnia z rana. A teraz po prawej zobaczyłem takie ciekawe jeziorko i aż się zatrzymałem, żeby zrobić zdjęcie. No bo zobaczcie,
Co to są za dziwne formacje skalne w tym jeziorze, jakieś wystające wysepki, naprawdę ciekawe i inne. Paweł natomiast pociął dalej. Za to wypatrzył mi taki kuter i ostrzegł mnie, więc sfilmowałem go nieco precyzyjniej. Ciekawy, zaprawdę. A tu w tym momencie znowu wypatrzyłem coś ciekawego, więc... Jakie miejsce. No co, po prostu jak zwykle się zatrzymałem, bo pomyślałem, że będzie fajna fota. I w sumie do pewnego stopnia była, choć mogłem niewątpliwie podjechać tu bliżej krawędzi. Byłaby znacząco lepsza. No zobaczcie. Ale jakoś nie miałem zaufania do tej konstrukcji, poza tym obawiałem się potem wypychania z tego żwiru, bo w sumie to był dość kopny, a tam na górze nie było wcale z górki, mimo że tak wygląda. No ale nic, pora dogonić chłopaków, może nie odjechali za daleko. Ale już po chwili moi przyjaciele wypatrzyli przydrożny bar, a w nim poza typowym nawadnianiem postanowili skonsumować drugie śniadanie i kawę. Dla mnie jednak drugie śniadanie tuż po pierwszym to trochę kiepski pomysł, w związku z czym pognałem w stronę gór. A przy okazji pomyślałem, będę miał więcej czasu na robienie zdjęć. Ale w tym miejscu jednak nie zatrzymałem się dla zdjęć. Tutaj było miejsce ze źródełkiem, z wodą. Zatem napełniłem bukłak, bo przy tej temperaturze rzeczywiście nawadnianie jest istotne. A bukłak naprawdę robił robotę. Niby można sobie też napełniać butle z wodą, ale wtedy trzeba się co chwilę zatrzymywać. Chociaż akurat w tym przypadku i tak co chwilę stawałem na zdjęcia. Patrzcie. Ale patrzcie tu. Niezłe, co? No piękne miejsce na stopa i na foty i w ogóle bardzo ładnie. Ale pora ruszać dalej. Bo za chwilę będzie następny postój. Niewątpliwie. Kolejna przerwa. Tym razem na zdjęcie. Bo poprzednia to nie była na zdjęcie, tylko na film. A tymczasem w odległym świecie kruzerowców przerwa zakończyła się w satysfakcjonujący sposób i panowie podążają moim tropem. Ale spokojnie, trochę im jeszcze zostało, a więc przede mną dużo przerw na zdjęcia.
just a rock adrift up high. Do comets carry messages, or simply fall? What if the dark is speaking, but we aren't really listening? What's above us? What's the meaning? Just the heavens or something gleaming? Is it endless? Is it small? A quiet answer to it all. Nieźle, co? Znowu jakimś Grand Canyonem zapachniało. Ale musiałem się w końcu zatrzymać, bo moi przyjaciele już prawie siedzieli mi na ogonie. Wreszcie konserwator zieleni wziął cię do Teksanu. Selfiaki przy motorze, basenie i... Basenu nie widać. Low battery. O, słyszeliście to low battery? To mój roczny kardopaktok mówi, że bateria po ładowaniu porannym już nie trzyma. Raz trzymała cały dzień, a innym razem po godzinie była już kaput. Tym razem udało jej się wytrzymać ze 3. Cud! A jedź koło mnie! Ależ proszę, mówisz i masz. I co? Piękny ten wąwóz. Czy tam kanion? W sumie to nie mam pojęcia, czym się różnią. Cicho, bo lufę z geografii dostanę. Ale tak czy inaczej jest tu pięknie, zupełnie inaczej niż wczoraj i zupełnie inny kanion, ale może i w sumie dobrze. Każdego dnia coś nieco innego i wszystko robi olbrzymie wrażenie. Tylko go ominę i wejdę mu w kadr. Taki jest plan. Ale patrz, zasłania, patrz jak się zastawi. Na szczęście wszystko się nagrało. Tak jest, wiedziałem, że na kolegów zawsze można liczyć. No bo co, zachciało mi się jakieś zdjęcia robić i mieć czysty kadr. Głupota. Na szczęście, dzięki pomocy przyjaciół, więcej nie zrobiłem i nie marnowałem tam już czasu, zatem jedziemy dalej. Ale daje ostro, aż się kurzy. Aż się asfalt topni. To było o Łukaszu, który popędził do przodu, co koń wyskoczył. No i zobaczcie, ledwo wyjechaliśmy z wąwozu, to teraz do kanionu. Bo chyba to tak, to jest kanion, a tamto wąwóz. Ale jak nie, to dajcie znać. No a teraz cyk i już jesteśmy na drodze głównej. Nawet na takiej autostradopodobnej. Zmierzamy teraz w takie jedno miejsce, w którym miały być jakieś takie wodospady z kąpieliskiem. Z gór schodziła po prostu woda. To się miało gdzieś spiętrzać, miały być jakieś kaskady.
I w sumie stwierdziliśmy, że podjedziemy, może uda się to zobaczyć, bo nie myśleliśmy o tym, żeby się udało raczej w tym kąpać. Znaczy, dobra, kąpielisko tutaj jest, tylko my nie wiemy, czy chcemy po prostu na nie włazić i się kąpać i byczyć przez 2 godziny. W końcu kilometry się same nie nabiją. No ale że było po drodze, zajedźmy i sprawdźmy. Jest taśma, to już nie można bardziej parkować niż znak. Sam znak to jeszcze nic, ale taśma i znak to nie można. No właśnie, ni cholery nie było tu gdzie stanąć, a te kąpieliska to gdzieś tutaj już po prawej, za tym murem. No i w tym momencie zaczęliśmy rozważać, szukać parkingu płatnego, kombinować. Musiałbyś to wszystko zostawić, tam pójść. No właśnie, typowa rozterka w trakcie podróży motocyklowych. No i tak właśnie stwierdziliśmy. W końcu nie jesteśmy tu na wczasach. A poza tym chcemy nabić troszeczkę kilometrów i znaleźć się nieco bliżej Kapadocji. Z tym, że nie tak od razu, bo jeszcze parę rzeczy po drodze mamy do zobaczenia. Tymczasem jednak coś dziwnego zaczęło formować się na niebie. Clouds are heavy, the sky's all gray. The wind's got secrets it won't say. But here we stand. No tak dziwnie dość. Z jednej strony słoneczko, a z drugiej strony tu nad górami coś się niewątpliwie kroi. Najpierw pojawiły się pojedyncze krople, myśleliśmy jednak, że przejdzie. Ale potem zobaczyliśmy znak z niebios. No i w tym momencie mieliśmy podzielone zdania w temacie, co z tym fantem zrobić. Przebierać się, czy jechać tak jak stoimy. It's gotta improve one way or another. We'll hold tight. Ja się przebrałem, a chłopaki wydarli gdzieś do przodu. I wiecie co? Przez chwilę było grube oberwanie chmury, ale potem robiło się momentami sucho. Dziwna pogoda, ale upał był niesamowity. Paweł w tym czasie filmował obozy pracowników rolnych, a ja robiłem dokładnie to samo, bo okazało się, że jestem tuż za nim. Lightning strikes. O, zobaczcie, ja cały w przeciwdeszczówkach, wprawdzie w trampkach, bo mi się nie chciało butów zmieniać. Ale Paweł ma dobre buty przeciwdeszczowe. Za to jedzie w dżinsach. Even in chaos, dreams don't sleep. No ale nic to. On już spodnie miał suche, ja za to buty wciąż miałem mokre. Także jego wybór chyba był lepszy. Ale gdzie jest Łukasz? A, tutaj, przed nami. W końcu też go dogoniliśmy. Storms have to fall apart. It's gotta improve one way or another. We'll hold Droga nam się prawie całkowicie wypłaszczyła, ale widok i tak jest zacny. Zwłaszcza z tym zachodem słońca. welcome the sky. Chociaż w sumie to jeszcze nie jest zachód. Było jeszcze względnie wcześnie. Po prostu słońce tak się przedzierało przez chmury. No ale jednak było na tyle późno, że wszyscy solidnie zgłodnieliśmy i postanowiliśmy coś wszamać w miejscowości nieopodal. Poganiają po prostu. To jest taka... A tutaj w knajpie taka ciekawa scenka, którą z okna oglądaliśmy. Gliniarze jadą za kolesiem, trąbią na niego, każą mu się przesuwać, a on wymachuje łapami na gliniarzy. Ot, życie w Turcji. No, nie możesz jechać. Ja nie mogę, ja bym przeciął. To wychodzi. To nie to reakcja. Bardzo ciekawa scenka rodzajowa. W końcu go nawet chyba nie zatrzymali. Dziwne. U nas to wiadomo jak się skończyło. Macie dalszy? Nie. Tak czy inaczej, przamaliśmy tu jakiegoś dobrego kebaba, a potem ruszyliśmy dalej. Pozdrawiając wcześniej serdecznym gestem lokalsów, którzy podziwiali mój motocykl.
No i teraz tak, zamarudziliśmy tu dobrą godzinkę, więc teraz to już mamy naprawdę zachód słońca. I samolocik, taki odrzutowy. Jesteśmy teraz w pobliżu miejscowości Kayseri, kurde miejscowości, miasta, 1,4 miliona. Więc hotel, który poszukaliśmy, staraliśmy się trzymać już z dala od miasta. No i znaleźliśmy go gdzieś w górach blisko wulkanu, chyba nieczynnego, ale to się jeszcze okaże w nocy. Chyba będzie widać, że się coś żarzy, nie? No ale co jest ciekawe, będziemy w pobliżu góry Erciyes, która jest wulkanem, ma wysokość 3900 z haczykiem, ale co jest jeszcze bardziej interesujące, że od podstawy, czyli tego płaskowyżu, na którym leży ta góra, ma wysokość 2400 metrów, więc bardzo dużo, tak łagodnie to ujmując. A my podjeżdżamy nieco bliżej. Ciekawe, ciekawe. A to chyba nasza górka. I my hotel mamy tuż pod nią. I zajechali pod hotel. Oczywiście stacja rakieta ziemia-powietrze musi być w pobliżu hotelu, ale jest też górka. Tak. I wypożyczalnia nart. O, tu się będzie działo. Zobaczcie, widok. Chyba nowy hotel ma powstać albo coś. A tu zapierdalają. Znaczy się zjeżdżają na nartach. I w taki oto sposób skończyliśmy kolejny dzień naszej przygody. Ale potem nastąpił dzień kolejny. A w nim moi koledzy już z samiutkiego rana wygramolili się do motocykli. No i tak, teraz byliśmy w takim hotelu. Ten nie był najtańszy, ale był dosyć gówniany, ale był święty spokój od ludzi, a tam było wulkan. No, a teraz chłopaki są już na śniadaniu i w sumie to dobra opcja, bo nie trują mi dupy, tylko pojechali sobie wypić swoją kawkę. Ja coś tam już jadłem, więc możemy ruszać dalej. Do nich dojeżdżam i lecimy. A mówiąc, że był spokój od ludzi, to miałem na myśli fakt, że w Kayseri, które ma 1,5 miliona mieszkańców, mieć hotel to chyba nie byłoby za fajne, więc na od ludzi był święty spokój. A teraz pojechałem w kierunku moich kolegów, tylko skręciłem nie w tą stronę i teraz muszę nawracać. A oni gdzieś tam podobno czekają. Ale coś mi tu w tym wszystkim nie gra. Co tu się stało się? Chyba coś nie halo. A co się stało? Jechał gdzieś. I teraz tak, w dużym skrócie powiem wam, stało się więcej niż wydawało się na początku. To nie był jakiś drobiazg elektryczny, ani nic takiego. Ale jakimś niewyobrażalnym cudem, 5 minut po tym jak tam staliśmy, znalazł się gość, który przyszedł do nas w klapkach, coś dukał po turecku, nie mieliśmy pojęcia co mówi. Użyliśmy translatora, okazało się, że w miasteczku na dole u podnóża góry ma warsztat motocyklowy. I wystarczy, żebyśmy zaholowali Łukasza pod górę tutaj na ten wznios, a potem będzie w stanie już zjechać na sam dół o własnych siłach prościutko do warsztatu. No więc co? Zrzuciliśmy bagaże, są u gościa w samochodzie, on jedzie przed nami, pokazując nam drogę, a my rozkoszujemy się pięknem krajobrazu w cichszy nieco sposób. A dlaczego to Paweł holował Łukasza? Po pierwsze, u mnie nie było o co zaczepić liny porządnie, a po drugie uważam, że Paweł jest lepszym kierowcą i ma znacząco więcej doświadczenia w jeżdżeniu jako holownik, bo parę razy mnie też holował, jak jeszcze jeździłem junakiem. No ale nic to. Udało nam się jakoś sturlać do miasteczka, a tutaj nawet wyprzedziliśmy autobus z lekką pomocą Pawła Nogi. Trzeba mieć kurde farta w niefarcie, żeby trafić na kolesia, który se przechodził i ma warsztat naprawy MZ-ki, BMW i w ogóle. Zjeżdżaj Łukasz, pod bramę. No i dobra.
i wjeżdżamy do warsztatu, ale już na tym etapie wiedzieliśmy, że awaria jest bardzo poważna. Znikła nam jakakolwiek kompresja, ale jak to się wszystko skończyło i co z tym fantem zrobiliśmy i w jaki sposób, okaże się już w następnym odcinku, na który zapraszam Was bardzo serdecznie. Ale powiem Wam, że było naprawdę grubo, a Harley dziabnął naszego gospodarza. Do krwi! Skurczybyk. No nic, to wszystko będzie w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć!